Hej, cześć, tu Mateusz z MathMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na czerwiec. I tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co słychać w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą się w ogóle nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią i mieć większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Całkiem nieźle. Co odchodzi do przeszłości, co się kończy? No dobra, weźmy sobie w takim razie tę kartę. Jest to as kielichów, ale no tutaj akurat mamy czytanie ogólne, więc nie będę tego czytał na miłość. Miłość będzie zaraz po tym. Jak Wy się przedstawiacie? Bardzo spokojny miesiąc, mam wrażenie, wiecie? No, być może jest to związane z tym, że ktoś z Was ma po prostu urlop albo więcej wolnego. Jaka będzie dla Was rada? Karta kapłanki. I czego raczej nie robić, czego unikać? Powiedziałbym tak. Tutaj też mam wrażenie, że część z Was w tym miesiącu wstrzyma się przed podjęciem ważnej decyzji bądź podjęciem działania. Natomiast i rada właściwie mówi, że to by było nawet dobrze, ale to za momencik. Pojawiło się, no powiedzmy, że sporo kielichów i monet. Kielichy to rak, skorpion, ryby i emocje, a monety to jest raczej trygon ziemi, raczej karty, które stanowią o jakiejś stabilizacji i jest to byk, panna i koziorożec. I teraz tak, z przełożenia dla Was na czerwiec jest karta siódemki buław i ta karta przedstawia taką wojowniczkę, która troszeczkę się może nawet nie odgradza, ale i nawet też nie broni. No gdzieś tutaj powiedziałbym, że no dobra, broni w takim razie swojego, no nie wiem, zdania, swojej godności, swojego otoczenia, swojego majątku, czegokolwiek. Ta karta sugeruje, że w tym miesiącu trzeba będzie po prostu zrezygnować z pewnego działania ku zmianom lub zrezygnować z podejmowania po prostu decyzji. Wstrzymajcie się jeszcze, dajcie sobie jeszcze ten miesiąc na odpoczynek i przemyślenie. Bo takie mam tutaj właśnie wrażenie, że no coś rzeczywiście tutaj trzeba w tym miesiącu odpuścić i zaznaczyć mocniej granice. Być może w ogóle to chodzi o jakąś relację, chyba z przeszłości, wiecie. I to wcale niekoniecznie musi chodzić o, no nie wiem, byłego partnera czy partnerkę, tylko po prostu o jakąś koleżeńską może relację. Tutaj przy tej siódemce buław widzę nabieranie sił witalnych i to jest związane chyba też właśnie z odpoczynkiem, którego może być sporo w tym miesiącu. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta szóstki kielichów, a ta karta mówi o rozmarzeniu, więc gdzieś mam wrażenie, że bliźnięta w czerwcu bujają w obłokach, wymyślają sobie gdzieś tutaj
Słuchajcie, cele na przyszłe miesiące, być może planujecie po prostu jakieś wakacje. Jeśli tej pracy jest mniej, no to gdzieś tutaj głowa w chmurach. No i najprawdopodobniej myślicie o przyszłych podróżach. Karta szóstki kielichów sugeruje, że jesteście tutaj w takim lekkim nastroju, takim spokojnym. Natomiast ta karta też mogłaby sugerować zaglądanie w przeszłość i tutaj trzeba się zastanowić, czy kogoś rzeczywiście wprowadzać na nowo do swojego życia z przeszłości. No i być może też trzeba się zastanowić, czy wszystkie rozdziały, wszystkie drzwi na pewno zostały zamknięte, bo mam wrażenie, że tutaj coś może do Was wracać. Słuchajcie, przychodzi do Was karta dziewiątki monet i jest to piękna karta, która przedstawia elficę z koszem owoców, która jest w swoim lesie, tutaj jest jakiś paw i jest to karta samowystarczalności. Karta zadowolenia z naprawdę małych rzeczy, małych przyjemności. Macie tutaj więcej aniżeli mniej. Na pewno powiedziałbym, że takiemu ukojeniu sprzyja spędzanie dużo wolnego czasu na świeżym powietrzu, gdzieś tam w okolicach przyrody, tak się mówi, w okolicach przyrody. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Powiedziałbym, że jeśli rzeczywiście ktoś wraca z przeszłości, to ta dziewiątka monet sugeruje, że gdzieś jednak, i jeszcze też ta siódemka buław, że nawet nie tyle, co się odgradzacie, tylko po prostu gdzieś mam wrażenie, że nie macie ochoty z tą osobą mieć za bardzo nic wspólnego. Ewentualnie utrzymujecie jakieś stabilne, poprawne, formalne, oficjalne relacje, stosunki. Na pewno tutaj jest dużo właśnie rozmarzenia, dużo takiego zadowolenia z tego, co macie, umiejętności doceniania małych rzeczy i tutaj właśnie widzę ten odpoczynek na łonie natury. Dużo Wam daje zieleń. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Asa Kielichów. I As Kielichów wcale nie musiałby mówić tylko i wyłącznie o miłości, bo to jest tutaj czytanie ogólne. Ta karta mogłaby sugerować jakieś rozedrganie, właśnie zwłaszcza w negatywie. Rozedrganie i taki fakt, że mogłyście być niedawno pełne różnych dziwnych emocji i myśli, które trudno było gdzieś uporządkować lub nazwać. Ale ta karta odchodzi do przeszłości, więc powiedziałbym, że właśnie to rozedrganie, ewentualnie huśtawki nastrojów, gdzieś w tym miesiącu powiedziałbym, że odchodzą na dalszy plan. Bardzo dobrze, bo Wy przedstawiacie się z kolei jako karta umiarkowania. Zobaczcie, na tej karcie jest przedstawiona taka władczyni żywiołów i ta karta dosłownie mówi o spokoju. Ta karta dosłownie mówi o ukojeniu. A propos właśnie, momento, wybaczcie, być może karetka pogotowia tutaj rzeczywiście potwierdza, że będzie to spokojny miesiąc. Potwierdza to, co mówię. Umiarkowanie. Karta, która, zobaczcie, przedstawia władczynię żywiołów, która gdzieś umie zapanować nad różnymi siłami, emocjami, myślami, które gdzieś nią, może nawet nie targają, ale które gdzieś są tam i na nią wpływają. Tutaj jest dużo kontroli, ale nie w tym sensie, że dzieje się coś strasznego i musicie bardzo się kontrolować bądź rzeczywistość. Nie. Tutaj są bardzo takie spokojne karty, ja bym powiedział. Umiarkowanie, jeśli chodzi o wymyślanie sobie problemów, umiarkowanie, jeśli w ogóle chodzi o wysiłek fizyczny, takie mam wrażenie. Tutaj też powiedziałbym, że w jakichś relacjach z przeszłości jesteście w stanie nawiązać poprawne relacje, ale to nie znaczy, że ktoś ma wracać do waszego życia. Czasami tak jest, że nasze drogi się rozchodzą z innymi ludźmi. Właściwie bardzo często nawet tak jest. Nie wszyscy przy nas zostają na całe życie, ale to słuchajcie, nie znaczy nic złego. Gdzieś tutaj mam wrażenie, że wy zrobiłyście bardzo duży progres, bardzo duży rozwój w stosunku do przeszłości i do tej relacji, która ma powracać, ale ta osoba chyba tutaj za bardzo się nie zmieniła. Tak bym zasugerował.
Zobaczcie, w Radzie macie kartę kapłanki, a kapłanka, czy tam papieżyca, to jest bardzo mądra, inteligentna osoba, która używa intuicji i ufa sobie. Wie, co jest dla niej dobre, co jest dla niej złe i umie podejmować w związku z tym decyzje. I teraz tak, właśnie, rada jest używać intuicji, jeśli chodzi o osoby powracające z przeszłości. Tutaj też wypadałoby w ogóle, tak jak już wcześniej wspomniałem, formalne, takie oficjalne stosunki zachować, ale bez jakiegoś psucia, bez jakiegoś palenia za sobą mostów. W Radzie jest właśnie też poczekać, wstrzymać się ze zmianami i z podejmowaniem jakiejś decyzji. W ogóle kapłanka to jest przedstawicielka trygonu Ziemi, czyli byk panna koziorożec. I jest tutaj taka informacja, żeby w czerwcu się uziemić. Jak najwięcej czasu spędzać właśnie na świeżym powietrzu, gdzie jest zielono, gdzie można doznać ukojenia. I teraz tak, zobaczcie, czego nie robić, czego unikać, a jest to karta Króla Monet. Król Monet, no to jest byk panna koziorożec, ale powiedziałbym tak, unikać budowania na nowo relacji z kimś, z kim ta relacja powiedzmy już się zakończyła. Nie palić ze sobą mostów, no gdzieś tam zachować poprawne stosunki, ale żeby to nie prowadziło do niczego więcej, bo wy tego nie potrzebujecie. Wam i tak to gdzieś no już wystarczająco nerwów napsuło i mam wrażenie, że może znowu, dlatego że właśnie ta osoba, tak jak już wspomniałem, nie zmieniła się. Król Monet też sugeruje, żeby odłożyć na później podejmowanie decyzji o zmianach zawodowych, o inwestycji, jeśli chodzi o taką większą sumę. Tak bym powiedział. Nie wiem czemu, ale tutaj też karty sugerują, że wypadałoby w tym miesiącu trochę więcej spędzić czasu tam, gdzie jest wasza rodzina, tam, gdzie gdzieś wasze korzenie sięgają. No może właśnie to was uziemi. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia w czerwcu. O! Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się wasz partner lub partnerka. O, no właśnie. Słuchajcie, znowu powtórzyła się szóstka kielichów, czyli przeszłość. Jak wy się przedstawiacie? Tutaj słuchajcie, pojawiło się dużo kielichów, ale też trygon ognia. Jaka będzie dla was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? Dużo emocji, dużo czułości, ale właśnie to ale. No, to jest naprawdę niesamowite, bo powtórzyła się szóstka kielichów i siódemka buław i używam teraz innej talii. No, a powtórzyły się te same karty, z przełożenia energia jest taka sama. I teraz tak, zacznijmy od tego, że z przełożenia dla związków jest siódemka buław i akurat w tej talii siódemka buław no, przedstawia taką wojowniczkę, która jest bardzo skupiona, gotowa do ataku albo bardzo pewna swego, tak bym powiedział, swoich granic. I teraz tak, jest to informacja, że trzeba się skonfrontować, szczerze porozmawiać i zostawić coś za sobą. Nie wywlekać brudów z przeszłości, bo mam wrażenie, że ktoś może mieć ku temu, co? No, sposobność, nawet sposobność, bo gdzieś może będą spotkania z dawnymi znajomymi. Tutaj wypadałoby rzeczywiście zostawić coś za sobą, no tak jak już zasugerowałem.
Tutaj mam wrażenie, bo siódemka buław mówi o takiej perspektywie na przyszłość, że to będzie decydujący miesiąc. Rzeczywiście, jeśli teraz tego nie naprawicie, to będzie się ciągnęło i ciągnęło. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, siódemka buław mogłaby sugerować, że wzbraniacie się przed kimś bądź ktoś przed wami? Nie sądzę. Wydaje mi się, że wy wzbraniacie się przed kimś. I tutaj jest też taka informacja, że czujecie, że cokolwiek w tym miesiącu się nie pojawi, nie jest to dla was przyszłościowe. Mam wrażenie, że możecie za szybko kogoś skreślić. Ale oczywiście mówimy tutaj w tym przypadku o nowej relacji. Starą tutaj już wcześniej mówiłem. Jeśli chodzi o ogólną energię dla związków, to zobaczcie, macie tutaj kartę Królowej Kielichów i jest to osoba bardzo kochająca, czuła, empatyczna, wspierająca, nastawiona pokojowo i wydaje mi się, że rzeczywiście w tym miesiącu jesteście w stanie pokojowo rozwiązać pewne konflikty, które są związane z zaglądaniem w przeszłość bądź dosłownie powrotem kogoś z przeszłości. Może czyjaś koleżanka lub kolega ze szkoły czy ze studiów wraca, i jest zazdrość. Słuchajcie, tu też jest informacja, że jakaś kobitka się wtrąca w waszą relację, czyjaś matka. Jeśli chodzi o single, to dla was w ogólnej energii ta Królowa Kielichów mówi o takiej silnej potrzebie czułości, silnej potrzebie gdzieś bycia z drugą osobą, spędzania wspólnie czasu i to nie tylko z przyjaciółmi, jeśli chodzi o tam spacery, czy wyjścia do kina, czy cokolwiek. Ja bym powiedział, że jesteście tutaj w dużej potrzebie emocjonalnej i uwaga, Królowa Kielichów mówi, że będzie sporo sposobności do poznania kogoś. Mam wrażenie, że będzie dużo wydarzeń towarzyskich. Jeśli chodzi o to, jak pokazuje się wasz partner lub partnerka, to jest tutaj karta Szóstki Kielichów, a Szóstka Kielichów to jest właśnie zaglądanie w przeszłość i powiedziałbym, że tak jak już wcześniej wspomniałem, trzeba tutaj jakiś rozdział z przeszłości zamknąć, przestać wywlekać pewną sprawę, zakończyć to, skonfrontować się. Szóstka Kielichów też może mówić, że czasami irytuje was w tym miesiącu to, że wasz partner lub partnerka są tacy rozważeni, nie wiedzą czego chcą, trudno ich zmobilizować do zrobienia czegokolwiek. Tak bym zasugerował. Takie rozmemłanie może was troszeczkę wkurzać. Co przychodzi do singli? Zobaczcie właśnie tę karta Szóstki Kielichów, czyli karta przeszłości. Być może rzeczywiście ktoś powraca. Ja mam wrażenie, że tutaj jest po prostu ktoś, kto was zaczepia, czy w internecie, tam na social mediach, czy być może, to jest ważne, podczas spotkania towarzyskiego, których będzie całkiem sporo w tym miesiącu, w gronie znajomych, mam wrażenie, że spotkacie kogoś z przeszłości i znowu słuchajcie, karetka pogotowia, co się dzieje? I wydaje mi się, że ta osoba będzie próbowała się gdzieś tam zakraść, ewentualnie wypytuje waszych bliskich, co u was. Jeśli chodzi o nowe relacje, mogą się pojawić, ale, tak jak już mówiłem wcześniej, dla was jest to coś nieprzyszłościowego, za szybko skreślacie. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta cesarza, a cesarz rządzi, cesarz przewodzi, rozstawia po kątach, jest taką szyją w relacji, jest mobilizacją dla partnera lub partnerki. Mam wrażenie, że tutaj pokazujecie się jako ktoś bardzo wymagający, kto lubi postawić na swoim. Również, niestety, ale pokazujecie się jako ktoś troszeczkę zazdrosny lub kontrolujący. Czy tutaj wam ktoś daje powody? Na pewno mam wrażenie, że jest ktoś z przeszłości, kto się tutaj pojawia i być może rzeczywiście przez to. I tak jak już wspomniałem, wkurza was rozmemłanie drugiej osoby. Albo mydlenie oczu. Single, wy przedstawiacie się jako karta cesarza, i cesarz właśnie bardzo broni do siebie dostępu. Tak jak trudno byłoby mu zaufać, inaczej, trudno jemu
Trudno by jemu było zaufać nowo poznanym osobom, świetnie. Ale też mam wrażenie, że dla kogoś z przeszłości jesteście osobami, które świetnie sobie radzą w życiu. Tak, osoba z przeszłości widzi, że nieźle też Wam idzie, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Naprawdę ogarniacie, podczas gdy osoba z przeszłości nie do końca. I być może właśnie dlatego tutaj chcę o sobie przypomnieć i Was zaczepić. Jaka jest rada dla związków? Zobaczcie, w Radzie jest karta Pazia Buław, a Paź Buław to karta komunikacji, informacji. To jest jakiś posłaniec. No, po prostu komunikować się na bieżąco oraz załatwić, skonfrontować się z drugą osobą. Jeśli rzeczywiście nie podoba Wam się to, że ktoś tam z przeszłości się pojawił lub pojawiła, no to od razu o tym powiedzieć, zamiast się boczyć i no tutaj oczekiwać, że druga osoba będzie wiedziała, o co Wam chodzi, bo nie będzie. Paź Buław też mówi, żeby młodszych osób w Wasze problemy nie angażować po prostu, bo dzieci tutaj mogłyby ewentualnie chcieć pomiędzy Wami stanąć, coś na tej zasadzie. Paź Buław też sugeruje Barana, Lwa, Strzelca. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Jeśli chodzi o radę dla singli, to jest to Paź Buław. I Paź Buław, no tak jak już wcześniej mówiłem, karta komunikacji sugeruje, żeby rozmawiać, nawiązywać nowe relacje, pozwalać gdzieś im się powoli rozwijać i nie to, że spotkacie kogoś raz, dwa razy i już skreślacie. No czasami naprawdę trzeba więcej czasu, żeby kogoś poznać. No wiecie, zwłaszcza jak się randkuje, bo na samym początku różne rzeczy mogą być. Może ktoś jest zestresowany, a chce zrobić dobre wrażenie, bo jemu bądź jej się podobacie. Ten Paź Buław jeszcze mówi o tym właśnie, żeby nie palić za sobą mostów, bo ktoś rozgoryczony z przeszłości, no może wykorzystać no może to wykorzystać po prostu. Tak bym zasugerował. Wasze odrzucenie na przykład. Więc lepiej poprawne stosunki zachować. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Słuchajcie, jest to karta sprawiedliwości. Powiedziałbym tak. Nie składać pozwu rozwodowego, jeśli ktoś rzeczywiście ma jakieś problemy. Tutaj jest to do ogarnięcia, tak bym powiedział. Inna rzecz jest taka, że karta sprawiedliwości mówi o tym, żeby zastanowić się, czy jest pomiędzy Wami równowaga, jeśli chodzi o takie staranie się. Czy to nie jest tak, że jedno z Was bardziej gdzieś jest tym kręgosłupem, czy tą szyją i gdzieś stara się za dwoje? Nie powinno tak być. O tym trzeba porozmawiać z drugą osobą, ale też w takim sposób nie oceniający, tylko właśnie mówiący o swoich potrzebach. Suche fakty. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta sprawiedliwości. No właśnie, słuchajcie. Ta karta przestrzega przed takim zbyt pochopnym ocenianiem innych. Jak to powiedzieć? Przed pochopną oceną nowo poznanych osób. O, tak bym powiedział. Chyba ładniej to brzmi. Tutaj wypadałoby dać komuś szansę, ale nie na tej zasadzie, że tutaj kogoś spotkacie przypadkowo poznacie na spotkaniu towarzyskim i od razu ma być coś. No nie no, ale szansę w sensie, że dać się zaprosić na kawę, pójść na spacer, niezobowiązująco, bo to nie musi o niczym świadczyć. Też, słuchajcie, sprawiedliwie, albo inaczej, zachować się z klasą i z dojrzałością a propos osoby z przeszłości. Przejdźmy do pracy i finansów i jaka będzie dla Was ogólna energia? Słuchajcie, kolejna karta, która się powtórzyła. Królowa Kielichów. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Jakieś bezpieczeństwo. To dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Okej, już rozumiem. Tutaj do przeszłości odchodzi Paź Kielichów
On mógłby mówić o zaskoczeniu, zwłaszcza w tej talii, lub o jakiejś propozycji, która w tym miesiącu nie zostanie przyjęta, bądź podjęcie tej decyzji zostanie odłożone w ogóle w czasie. Jak wy się przedstawiacie? A, i to dobrze. No i to jest dziwne. Ale rozsądne. O, bardzo rozsądnie zachowujecie się, jeśli chodzi o pracę i finanse. Rada dla was. Mam wrażenie, że wczyha bardzo dużo pokus na was, zwłaszcza od otoczenia, takiego najbliższego, być może od partnera lub partnerki, ale wy rzeczywiście umiecie powiedzieć nie, zrezygnować z czegoś, żeby odłożyć pieniądze. I tak jak już mówiłem w ogólnym czytaniu, cieszą was małe przyjemności, małe rzeczy. Nie potrzebujecie tutaj w tym miesiącu nie wiadomo gdzie jechać 5 razy po prostu na urlopy, tylko słuchajcie, nawet i w swoim kraju, tylko gdzieś w jakichś parkach, lasach, nie wiadomo gdzie tam chcecie. Dobra, już wiemy czego nie robić, czego unikać i uwaga, sporo kielichów, rak, skorpion, rybę, ale też dużo emocji w pracy, bądź w ogóle jeśli chodzi o pieniądze. I to jest ciekawe, bo tutaj pojawił się król i królowa kielichów i jest też paź kielichów. No a właściwie w tej talii to księżniczka kielichów. I to na tej zasadzie jakby rzeczywiście były jakieś większe inwestycje lub plany związane z inwestycjami tak w rodzinę, dla rodziny. Słuchajcie, z przełożenia ta karta króla kielichów właśnie sugeruje, że jest tutaj bardzo dużo pokus dookoła was. Mam wrażenie, że ktoś być może nawet chce pożyczyć pieniądze, albo będzie dużo zaproszeń do wspólnych podróży, lub na tej zasadzie, że ktoś nie chce was odwiedzić, tylko gdzieś tak jakby w cudzysłowie wymusza, sugeruje, żebyście wy odwiedziły tę osobę i trzeba będzie więcej wydać. Tak bym zasugerował. W ogóle mi się wydaje, że w tym miesiącu macie więcej czasu dla bliskich i rodziny, być może dlatego, że macie urlop. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta królowej kielichów z kolei i to jest właśnie taka bardzo rozemocjonowana kobieta, która mogłaby chcieć dużo wydawać pieniędzy. To też może być mężczyzna. Tylko że ja mam wrażenie, że wy macie zupełnie inną energię od tej osoby i być może a propos właśnie pieniędzy, być może a propos wspólnych wydatków będą jakieś scysje. Królowa kielichów sugeruje, że tutaj w tym miesiącu macie czas na odpoczynek, na bliskich, na zabawę, na przyjemności, dlatego że być może pracy jest mniej albo wam się lżej po prostu pracuje. Zobaczcie, przychodzi do was karta czwórki monet, a czwórka monet przedstawia kogoś, kto umie przypilnować swojego skarbu, swój skarb. Kogoś, kto wychodzi na plus, tak bym powiedział. Na pewno bardziej na zero, aniżeli na minus. Tu jest informacja, że raczej pieniądze wolicie zbierać, aniżeli wydawać. I tutaj pokazujecie się jako głos rozsądku w waszej rodzinie bądź w waszej relacji. Bardzo dobrze. Macie głowę na karku. Tutaj też bym powiedział, że wstrzymujecie się z podjęciem jakiejś ważnej decyzji bądź ze zmianą zawodową. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta pazia kielichów. No i właśnie paź kielichów, a właściwie ta księżniczka kielichów sugeruje, że wy, dzieci, w cudzysłowie, gdzieś tutaj trzeba będzie zainwestować pieniądze więcej, ale żeby było tak, że bierzecie ze wspólnego konta na przykład, albo jedna i druga strona gdzieś tutaj wspólnie się angażują, bądź składają na coś. Jest też taka informacja, że właśnie ten paź kielichów odchodzący do przeszłości sugeruje, że umiecie wstrzymać się przed jakąś decyzją, do którą podjęcia może was ktoś, tak jakby, zmuszać, popychać. Ewentualnie, jako że
Wy przedstawiacie się jako piątka monet, czyli karta niedostatku, no to po prostu, tak jak już zasugerowałem wcześniej, zaciskacie pasa, żeby czwórka monet, która do Was przychodzi, zaoszczędzić i nie ma to nic związanego z brakiem pieniędzy. Macie na tyle, żeby jeszcze sobie oszczędzić i powiedziałbym, że głupoty Was nie interesują. Nie musicie wydawać mnóstwo na jakieś nie wiadomo jakie wycieczki lub na nie wiadomo jakie zabawy. Tak bym powiedział. Nawet jakieś grille na działce z bliskimi przyjaciółmi czy z rodziną, to Wam bardzo dużo daje zadowolenia, odpoczynku. No i dla portfela jest ok. Zobaczcie, w razie jest dziesiątka mieczy, a dziesiątka mieczy przedstawia pokonaną lub zrezygnowaną osobę. I jest to informacja, żeby rzeczywiście wstrzymać się z zmianami, żeby wstrzymać się z ważnymi decyzjami i w ogóle, żeby brać zaległe urlopy lub, jeśli już musicie zmienić, to przedtem proszę odpocząć. Tutaj mam wrażenie, że zanim wejdziecie w coś nowego, musi być odpoczynek i troszeczkę pozbieranie się emocjonalnie być może. Dziesiątka mieczy też w ogóle sugeruje, żeby w tym miesiącu jak najwięcej odpoczywać. Po pracy, spacery, parki, lasy i tak dalej, a nie sprawdzanie maili. Czego nie robić, czego unikać? Jest to dziesiątka kielichów. I ja bym powiedział, żeby no właśnie tutaj nie dać namawiać się przez otoczenie na zmiany, na wydawanie pieniędzy na jakieś imprezy, takie w ogóle niepotrzebne. Ewentualnie widzę taką sytuację, w której będą jakieś grupowe spotkania i na przykład ktoś będzie chciał, żebyście wy więcej zainwestowały w to. No podczas gdy inni tam udają, że też tyle samo, ale tak naprawdę dużo mniej, więc tutaj tego się wystrzegajcie. Też nie pozwalajcie otoczeniu gdzieś na Was wpływać, jeśli chodzi właśnie o zmiany czy te inwestycje i w ogóle ta karta sugerowałaby, żeby jak najwięcej czasu spędzać z bliskimi, z dala od pracy. O, być może nawet jakieś tam zwolnionka. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję Wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci kciuków w górze i komentarzy, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.